No właśnie, to już 92, tak? Tutaj 92 spotkania w ramach Talk for Devs i jestem przekonany, że te wcześniejsze edycje, te wcześniejsze spotkania dotyczyły wielu narzędzi używanych w IT i ja też dzisiaj przychodzę do Was ze swego rodzaju narzędziem. Narzędzia mają to do siebie, a przynajmniej powinny mieć to do siebie, że najlepiej pasują do określonej klasy problemów, najlepiej aplikować i stosować je tam, gdzie to po prostu ma sens. I tak samo też jest z marką osobistą. To też jest narzędzie użyte w odpowiedni sposób na odpowiednim etapie rozwoju kariery może bardzo tą karierę przyspieszyć, może dać nam wiele różnych benefitów, o których dzisiaj będę mówił i nie inaczej też jest w branży IT. No właśnie, tak jak tutaj Bartek na początku wspomniał, mam również takie wrażenie, że coraz więcej osób z naszej branży interesuje się tym zagadnieniem, aczkolwiek jak wspominam jeszcze wystąpienia związane z marką osobistą sprzed kilku lat, no to była to faktycznie, można powiedzieć, kwintesencja egzotyki i ludzie przychodzili na moje prezentacje po prostu z ciekawości, żeby, jak to się mówi, zobaczyć coś, co jest dla nich zupełnie nowe, coś, z czym nie mieli jeszcze wcześniej do czynienia. Pod wpływem różnych zmian, które też w IT zachodzą, pod wpływem, mam wrażenie, również dojrzewania branży, ta branża właśnie zauważa, że marka osobista może być fajną alternatywą, fajnym uzupełnieniem tej naszej wiedzy technicznej i może się właśnie przyczyniać do tego, że będziemy osiągać więcej i będziemy w stanie lepiej tą karierą po prostu sobie sterować. Więc właśnie dzisiaj będzie o marce osobistej. W IT to będzie takie główne nastawienie na IT, ale oczywiście myślę, że tutaj wiele z tych rzeczy, wiele z tych strategii, o których będę mówił, z powodzeniem można aplikować też w innych branżach. Tak jak tutaj Bartek wspomniał, ja się nazywam Krzysztof Kępiński. Tych różnych doświadczeń zawodowych moich związanych z IT na przestrzeni prawie 20 lat w branży zebrałem całkiem sporo. No, mam takie przeświadczenie, mam taką opinię o branży, że daje ona nam na tyle dużo swobody, że możemy prawie w dowolny sposób sobie tą karierę układać. I ja powiem Wam szczerze, że bardzo lubię zajmowanie się kwestiami technicznymi, nadal to robię, ale od czasu do czasu też chcę być bliżej ludzi, bliżej biznesu, bliżej produktu. Wtedy obejmuję właśnie takie role bardziej team liderskie, czy też związane właśnie z byciem CTO, ale kiedy rozmawianie z ludźmi już mnie bardzo zmęczy, to znowu wracam do tych problemów technicznych. I na bazie tych różnych moich doświadczeń zawodowych w pewnym momencie zacząłem tworzyć podcast Porozmawiajmy o IT właśnie. Tam jest przynajmniej kilka odcinków, które również dotyczą marki osobistej. Więc jeśli kogoś ten temat po naszym dzisiejszym spotkaniu zainteresuje, będzie chciał się dowiedzieć więcej, to zachęcam do tego, żeby sobie te odcinki znaleźć i przesłuchać. Myślę, że to będzie bardzo dobre uzupełnienie tych wątków, które będę dzisiaj poruszał. Dodatkowo też rozwijam, czy też pomagam w rozwijaniu takiemu portalowi z ofertami pracy, Solid Jobs, więc jeśli zajdzie taka potrzeba, to również zachęcam do zajrzenia właśnie na ten portal. Dobrze, to było tytułem wstępu i tytułem przedstawienia, to przechodzimy już do konkretów. Jakiś czas temu zadałem pytanie w social mediach, w tej oczywiście mojej społeczności IT, jakby nie było. Zapytałem, czy pracując w IT, w opinii tej mojej społeczności, warto jest pracować nad marką osobistą. I na prawie 120 odpowiedzi ponad 90% osób wskazało, że tak, że pracując w IT warto jest rozwijać swoją markę osobistą. Więc byłem tym bardzo zbudowany, bo wydawało mi się, że zwłaszcza w Polsce ten temat marki osobistej w IT jest, no można powiedzieć, zupełnie pomijany, czasami nawet wyśmiewany, no można powiedzieć, że zupełnie nie mainstreamowy. Natomiast gdy okazało się, że zacząłem dopytywać, zacząłem bardziej drążyć temat po to, żeby zobaczyć, jak branża IT widzi markę osobistą, no to tutaj już okazało się, że nie do końca jest tak różowo,
jak mi się wydawało, bo często w takim powszechnym odbiorze marka osobista jest kojarzona z celebryctwem, z tak zwanym parciem na szkło, z wyskakiwaniem z lodówki, z takim po prostu promowaniem własnej osoby. Więc okazało się, że no właśnie branża IT może widzi pewne benefity, pewne zyski z marki osobistej, ale nie do końca ten temat jest dla niej jasny. Więc właśnie, jestem przekonany, że niektórzy z Was już robią pewne kroki w kierunku swojej marki osobistej. Niektórzy pewnie nie do końca są przekonani, czy to, co robią, to w ogóle można nazwać tworzeniem marki osobistej, a inni być może są zaciekawieni tym tematem. Mam nadzieję, że tutaj po tej mojej prelekcji ten temat stanie się jaśniejszy i te osoby, które już coś robią właśnie z marką osobistą, no to bardziej świadomie do tego podejdą, a te, które tego nie robią, no to przynajmniej rozważą to narzędzie. To jest taka trochę moja misja, żeby powiedzieć przynajmniej polskiej branży IT, że marka osobista w IT jest narzędziem godnym uwagi, ale nie staram się absolutnie przekonywać do tego, że każdy powinien inwestować swój czas i właśnie tak jak tutaj było na początku powiedziane, nierzadko pieniądze w to, żeby markę osobistą rozwijać, bo słyszę od czasu do czasu swego rodzaju zarzut właśnie w kierunku marki osobistej w IT, że no ale ja przecież znam takie osoby, mam takich kolegów czy koleżanki, które są cenione, które są ekspertami technicznymi w swojej domenie, które zdobyły bardzo dobrą pozycję w firmie i tak naprawdę nie poświęciły pewnie ani minuty, żeby tą markę osobistą kreować w jakiś sposób i budować. I tak się oczywiście da. Absolutnie da się to w ten sposób osiągnąć. To, o czym ja dzisiaj będę mówił, to żeby świadomie tym procesem kierować, żeby nie zdawać się na, można powiedzieć, swego rodzaju przypadek, tylko żeby wziąć właśnie odpowiedzialność za swoją markę osobistą i pewnie, jestem do tego przekonany, te efekty osiągnąć znacznie szybciej. No więc właśnie, marka osobista jest takim tematem nie do końca zrozumiałym w IT, więc chciałbym zacząć od tego, żeby wytłumaczyć, czym marka osobista w ogóle jest, a później przejdziemy do omówienia, po co w ogóle ludziom pracującym w IT marka osobista. Taką najprostszą, bardzo zwięzłą i lapidarną definicję marki osobistej podał Jeff Bezos w takim słynnym już zdaniu, że to jest to, jak się o nas mówi w pokoju, w którym nas nie ma. I to się wydaje dosyć krótkie, dosyć proste, natomiast w tej definicji są zawarte dwa komponenty, dwa elementy, które są niezbędne do tego, żeby markę osobistą rozwijać. Po pierwsze, tam w tym pokoju są jacyś ludzie. Ci ludzie mają jakieś zdanie, jakąś opinię na nasz temat. Zatem takim pierwszym niezbędnym elementem do zaistnienia marki osobistej jest to, żebyśmy zaistnieli, pojawili się w głowach i można powiedzieć sercach innych osób. I ja wiem, pojawią się zaraz ludzie, którzy powiedzą, że nie po to studiowali informatykę, żeby rozmawiać z innymi ludźmi, ale no, takie są realia, taka jest rzeczywistość, że aby rozwijać markę osobistą, będziemy musieli wchodzić w interakcje, będziemy musieli rozwijać tą naszą sieć znajomych, kontaktów, jakkolwiek by to nazwać, będziemy musieli mieć interakcje z innymi osobami. Drugi komponent, drugi element, który z tego prostego zdania wynika, to jest to, że te osoby w tym pokoju mają jakąś opinię na nasz temat, coś o nas mówią. Zatem jednym słowem mówiąc, musieliśmy dać się tym osobom jakoś poznać. Być może z nimi pracowaliśmy, być może te osoby nas obserwowały, czytały, oglądały, jakkolwiek. W każdym bądź razie z czegoś jesteśmy tym osobom znani. Zatem podsumowując, inne osoby i jakaś wiedza, jakieś wspomnienia na nasz temat u tych osób, to są dwa niezbędne elementy do zbudowania marki osobistej. I tak jak tutaj przed chwilą mówiłem, te dwa elementy da się osiągnąć, nie tworząc świadomie tego swojego wizerunku, czy też nie pracując świadomie nad tym wizerunkiem. No bo właśnie tutaj ten programista, chociażby przeze mnie przywołany przed chwilą, który jest znany w firmie, że na przykład jest ekspertem, dajmy na to, z Javy, no on nie musiał tak świadomie tego wizerunku budować, a pomimo tego te osoby, które z nim współpracują,
znają tą osobę i wiedzą, że na przykład tym ekspertem z tego tematu technologicznego jest. Natomiast to, co ja będę dzisiaj chciał Wam powiedzieć, to jak można na ten proces świadomie wpływać. Zanim do tego przejdziemy, to takie nieco szersze tutaj gdyby zwiększenie tej definicji, to poszerzenie definicji marki osobistej mówi, że to jest zbiór wrażeń, skojarzeń, emocji, odczuć, opinii i wartości na nasz temat. I tutaj można zauważyć, że oprócz tego, że i te inne osoby znają na przykład nasz obszar technologiczny, w którym jesteśmy najlepsi, czyli wiedzą, że mamy jakąś tam domenę, w której się poruszamy, to dodatkowo jeszcze wchodzą bardziej, można powiedzieć, psychologiczne aspekty, bo to są właśnie te wrażenia, te skojarzenia i te emocje, które też w przypadku marki osobistej są potrzebne. Do tego jeszcze później wrócę. No właśnie, i my mamy oczywiście możliwość wpływania na to, jak ta marka osobista będzie tworzona. Mamy możliwość świadomego podejmowania kroków, aby tą markę osobistą zbudować. Co do tego jest potrzebne? Przede wszystkim komunikowanie tej marki, czyli na przykład dzielenie się wiedzą w przypadku IT, mówienie o projektach, które zrealizowaliśmy, dzielenie się naszymi spostrzeżeniami, tym, czego się nauczyliśmy. Ogólnie rozumiany przekaz medialny. Tak samo jak w przypadku marek produktowych, przyda się tutaj jakaś spójna oprawa wizualna, chociażby jakieś logo, jakiś dobór kolorów, jakiś dobór czcionek, coś, co będzie takim wspólnym mianownikiem tego naszego przekazu, tej naszej komunikacji. Ale mam wrażenie, że najważniejszy komponent budowania marki osobistej to jest konsekwencja. Słuchajcie, jeśli by się okazało, że zostalibyście zaproszeni na najbardziej znaną, największą na świecie konferencję dotyczącą, na przykład już uczepmy się tej Javy, to takie jednorazowe wystąpienie nie zbuduje waszego wizerunku, nie zbuduje waszej marki osobistej. Marki produktowe doskonale zdają sobie z tego sprawę, że ten przekaz trzeba powtarzać. Pewnie kojarzycie Coca-Colę i ich słynną reklamę, która co roku na święta jest pokazywana. Tak samo marki osobiste też muszą konsekwentnie ten przekaz realizować. Dobrze, mam wrażenie, że czujemy, rozumiemy jakoś już teraz, czym ta marka osobista jest i że mamy wpływ na to, jak będzie wyglądał odbiór tej marki osobistej u innych. Wobec tego zastanówmy się, po co pracując w IT marka osobista. To jest też jeden z takich elementów, który nierzadko gdzieś tam słyszę, że pracując w tej branży niekoniecznie, albo właściwie po co zajmować się marką osobistą, że co właściwie mi daje tak naprawdę stworzenie marki osobistej. Otóż okazuje się, że tych korzyści jest całkiem dużo. I zacznijmy tutaj od ofert pracy. Jeszcze nie tak dawno sytuacja na rynku pracy wyglądała w ten sposób, że co bardziej doświadczeni programiści, nie tylko programiści, ale różni eksperci IT dostawali po kilka ofert, albo niektórzy nawet więcej, pracy na swoją skrzynkę na LinkedInie. Być może teraz już nie wygląda to aż tak różowo, mimo wszystko nadal tych ofert jest całkiem sporo. Ale każdy, kto tych ofert dostawał nawet po kilka dziennie, na pewno powie, że nie każda z tych ofert jest jednakowo dobra, nie każda z tych ofert przyciąga oko, nie na każdą ofertę taka osoba będzie chciała aplikować. Rozmawiając z rekruterami w branży IT, śmiało mogę powiedzieć, że te najlepsze oferty, te topowe oferty trafiają właśnie w pierwszej kolejności do osób ze zbudowaną marką osobistą. Wynika to z tego, że dla rekruterów, dla pracodawców taka osoba z marką osobistą jest, no można powiedzieć, swego rodzaju gwarantem, czy też takim pewniakiem do obstawienia, jeśli chodzi o właśnie poszukiwane kompetencje. Więc no tak, te właśnie topowe oferty trafiają w pierwszej kolejności do osób z marką osobistą. Drugim powodem, dla którego warto jest budować markę osobistą, to potencjalna podwyżka. Wynika to z tego, że dla pracodawcy osoba z marką osobistą wnosi podwójną wartość.
Po pierwsze, to są oczywiście te kompetencje twarde, te umiejętności, które wykorzystujemy na co dzień w pracy, ale po drugie, osoba z marką osobistą w IT reprezentuje firmę na zewnątrz, przyciąga inne talenty, pomaga zbudować taki pozytywny wizerunek wśród klientów. Jednym słowem mówiąc, wnosi przynajmniej podwójną wartość dla pracodawcy, a jeśli ta wartość jest podwójna, no to oczywiście tutaj jak gdyby śmiało można udać się po podwyżkę, argumentując to właśnie tym, że wnosi się znacznie więcej niż inne osoby, które się tylko tymi technicznymi zagadnieniami zajmują. Kolejnym powodem, dla którego warto budować markę osobistą w IT, to jest powiększenie wpływu. I ten wpływ może być rozumiany na różnych płaszczyznach. Myślę sobie, że takim najniższym poziomem będzie wpływ na projekt, czy też wpływ na firmę, dajmy na to. Na przykład wpływ polegający na doborze technologii, doborze klientów, sposobie, w jaki realizujemy projekty, w sposobie pracy takiej codziennej. Tutaj również osoby z marką osobistą mogą to piętno, czy też ten wpływ właśnie większy wywierać. Idąc wyżej, osoby z marką osobistą mają wpływ na community, na przykład związane z danym językiem programowania w danym mieście. Tak? To są osoby na przykład organizujące jakieś wydarzenia, meetupy, spotkania itd., więc wywierają wpływ już szerszy na pewne grono ludzi. Ale z pewnością też przychodzą Wam do głowy takie osoby, które są poczytnymi autorami książek IT, twórcami jakichś repozytoriów, frameworków, osoby z marką osobistą, które, no śmiem twierdzić, mają wpływ na całą branżę. I z biegiem lat, z biegiem doświadczenia, które się nabiera pracując w IT, ta chęć wpływu jest coraz większa. Mało tego, psychologia jasno mówi nam, że bez tego wpływu, bez takiej sprawczości wynikającej z wpływu, no satysfakcja z pracy zdecydowanie jest mniejsza. Więc aby ten wpływ wywierać, możemy się posłużyć takim narzędziem jak marka osobista. Na tym jednak nie kończy się lista rzeczy, które wynikają z tego, że taką silną marką osobistą w IT jesteśmy. Ja w ogóle lubię właśnie mówienie o tym, że marką osobistą się jest, a nie raczej, że się ją ma. Stosuję co prawda to zamiennie, ale marka osobista tym różni się właśnie od wizerunku, że no, reprezentuje nas jako takich, jest taka osobista, a wizerunek, podobnie jak wizerunek, dajmy na to, aktora przygotowującego się do roli, może być zmienny, więc no, marką osobistą raczej się jest, niż się ją po prostu ma. Sekundka. Okay. Tak, pozostałe benefity, które wynikają z marki osobistej, to dowód umiejętności twardych i miękkich, co może się bardzo przydawać w rekrutacji. Ja bardzo często uczestniczę, czy też rekrutuję właśnie osoby i jeśli widzę tam w CV pewne działania związane z pracą nad marką osobistą, to dla mnie taka osoba zyskuje dodatkowe punkty za umiejętności twarde i miękkie. Z umiejętności twarde, ponieważ każdy, kto spróbował stworzyć jakiegoś blogposta, jakiś artykuł, film czy podcast, to doskonale wie, że trzeba sobie tą wiedzę usystematyzować, ułożyć, być może doczytać, dowiedzieć się tych elementów, które nam jeszcze brakują. To doskonale układa wiedzę, to doskonale ją systematyzuje. Natomiast dlaczego umiejętności miękkie? No tak samo każdy, kto chociażby stworzył wpis na blogu, wie, że nie można pozostać tylko na tym etapie. Trzeba podzielić się tym stworzonym blogpostem z innymi. Trzeba w jakiś sposób go zareklamować. A czymżeż to jest, jeśli nie po prostu komunikacją? Komunikacja jako jedna z tych umiejętności miękkich, które są coraz bardziej cenione w IT, no po prostu wymaga praktyki, wymaga ćwiczenia. Więc tak, takie osoby z marką osobistą dla mnie zyskują dodatkowe punkty na etapie rekrutacji, a znam osoby właśnie z zbudowaną marką osobistą, które wręcz przechodziły przez te etapy rekrutacji z pominięciem niektórych etapów, na przykład weryfikacji wiedzy technicznej. Innym takim gdyby mniej namacalnym, ale można powiedzieć, że bardzo ważnym z naszego ludzkiego punktu widzenia zyskiem wynikającym z bycia silną marką osobistą w IT jest uznanie albo autorytet. To jest coś, co
czego często się gdzieś tam wstydzimy albo nie przyznajemy, nie udajemy, że tego nie potrzebujemy. Tymczasem jest to zupełnie ludzka potrzeba, po prostu uznania i autorytetu, takiego docenienia, że to, co robimy, ma sens. I bycie marką osobistą w IT, no na przykład daje nam to, że jesteśmy zapraszani gdzieś do wywiadów, do udzielenia komentarza, do jakiegoś raportu branżowego, do wystąpienia na konferencjach. To zwyczajnie i jest przyjemne i gdzieś tam trochę łekce nasze ego, ale też daje nam feedback, że po prostu robimy właściwą pracę. Więc to daje w temacie uznania i autorytetu marka osobista. Dodatkowo, coś co na polskim rynku bardzo dobrze zapoczątkował i pokazał Maciej Niserowicz, czyli zarabianie na swojej wiedzy w IT, czyli traktowanie po prostu marki osobistej w znaczeniu dodatkowego źródła dochodu. No, Maciej tutaj wiele razy podkreślał, że to wieloletnie budowanie społeczności, community wokół DevStyle, to właśnie to umożliwiło mu taki duży sukces finansowy swoich działań. Wiele osób pracuje w IT w takim modelu freelancingu, na kontraktach, musi co jakiś czas szukać zleceniodawców. Jeśli jest się silną marką osobistą, to ten proces jest, można powiedzieć, odwrócony. To zleceniodawcy się do nas zwracają ze zleceniami, a nie w drugą stronę. Także, tak jak tutaj starałem się pokazać, jest wiele różnych korzyści, czy wiele różnych elementów, które po prostu udowadniają nam i pokazują, że warto pracować nad marką osobistą w IT. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że zdecydowanie warto. Zacząłem pracę nad moją marką osobistą, mając już chyba z 10 lat doświadczenia w IT. Uważam teraz z perspektywy czasu, że to było dosyć późno, ale co zauważyłem, zbudowanie marki osobistej otwiera wiele możliwości, wiele drzwi, o których bym wcześniej nie pomyślał, i moja kariera ułożyła się w taki sposób, którego nie byłbym w stanie zaplanować, gdyby nie to, że właśnie marka osobista pojawiła się na moim radarze w pewnym momencie. I poprzez to, albo dzięki temu postawiłem sobie taką, można powiedzieć, misję wręcz, żeby powiedzieć właśnie polskiej branży IT, że warto rozważyć markę osobistą, ponieważ może być to taki amplifikator, może być to taki katalizator rozwoju właśnie w branży. Ok, spójrzmy teraz na to, jak możemy nad marką osobistą w IT pracować. Od czego tutaj zacząć? Często, kiedy na konferencjach, na różnego typu spotkaniach właśnie pytam ludzi, od czego zacząć pracę nad marką osobistą w IT, to wiecie, co najczęściej słyszę? Że od bloga. Zacząć od bloga. I oczywiście, jak najbardziej, blogi to doskonały sposób na pokazywanie treści technicznych, IT, kodu, wykresów, diagramów itd., itd. Jak najbardziej, do tego jeszcze wrócimy, ale to nie jest pierwszy krok, albo nie powinien być pierwszy krok, od którego chcemy zacząć budowanie marki osobistej. Te pierwsze kroki wymagają od nas, jak to lubię często mówić, przynajmniej godziny spokoju, ciszy, wyłączenia powiadomień, wzięcia notatnika i czegoś do pisania i odpowiedzenia sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Jeśli ten etap pominiemy, jeśli ten etap gdzieś nie zaliczymy, no to bardzo szybko ten powód, ten cel budowania marki osobistej nam ucieknie i po prostu zwyczajnie zarzucimy te działania. Zatem od czego zaczynamy? Po pierwsze, od zdefiniowania sobie, dlaczego my w ogóle chcemy tą markę osobistą budować w IT. Powód każdy może mieć swój i nie ma jednego słusznego. Ktoś może będzie chciał podwyżkę, ktoś może będzie chciał zarabiać na swojej wiedzy, ktoś może będzie chciał większego uznania w firmie, w której pracuje. Powodów jest mnóstwo, natomiast warto sobie właśnie powiedzieć, dlaczego ja chcę to robić. Może się okazać, że to twoje why, twoje dlaczego budowania marki osobistej będzie się zmieniało. Tak było w moim przypadku. Kiedy rozpocząłem pracę nad marką osobistą, moim why do budowania marki osobistej była właśnie chęć występowania na konferencjach. Tak mi się po prostu zamarzyło. Chciałem w ten sposób się pokazać. Ale
Kiedy udało mi się już ten etap zaliczyć, kiedy udało mi się z powodzeniem to zrealizować, to moje why się zmieniło. I nie ma w tym nic złego, tak to właśnie powinno być. Natomiast przy każdej zmianie powodu budowania marki osobistej warto sobie jasno o tym powiedzieć. A dlaczego w ogóle potrzebujemy odpowiedzi na to pytanie? Ponieważ praca nad marką osobistą zazwyczaj zajmuje miesiące albo i lata, bardziej nawet pewnie lata. Jeśli nie zdefiniujemy sobie, nie odpowiemy na to pytanie, dlaczego nam ta marka osobista, po co ona nam, no to zwyczajnie gdzieś zarzucimy te działania i to tworzenie marki osobistej się w pewnym momencie urwie. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest związane z tym, kto powinien o nas słyszeć, kto powinien o nas wiedzieć. Pamiętacie tą definicję Jeffa Bezosa o tym, że marka osobista to jest to, jak się o nas mówi w pokoju, w którym nas nie ma. Tam jest pewna grupa ludzi w tym pokoju. I tak samo jest z marką osobistą. To jest to rozróżnienie albo ta różnica marki osobistej i celebryctwa, że celebrytom zależy na szerokiej popularności. Natomiast w przypadku marki osobistej nam nigdy nie zależy na tym, żeby jak najszerzej dotrzeć. Nam zależy na tym, żeby ta grupa osób, na której nam zależy, o nas wiedziała, ale tylko ta grupa, do niej celujemy tą naszą markę osobistą i tylko w tym kierunku. Po co nam jest potrzebne, żebyśmy sobie na to pytanie odpowiedzieli? Kiedy będziemy przechodzić do etapu komunikowania naszej marki osobistej, to jeśli nie będziemy wiedzieli, do kogo ma być ona adresowana, to nie będziemy wiedzieli, za pomocą jakich kanałów to robić, jakiego języka użyć, jakiej formy. No i też właśnie musimy dobrać te trzy rzeczy w zależności od tego, kto będzie naszym, można powiedzieć, grupą docelową. Tak? Inaczej będziemy się komunikować na Discordzie, inaczej będziemy się komunikować na LinkedInie, na przykład jeśli naszą grupą docelową jest kadra zarządzająca IT. Więc musimy jasno sobie powiedzieć, kto powinien o nas usłyszeć. Kiedy już to wiemy, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co te osoby powinny o nas wiedzieć, czyli jak świadomie chcemy wpłynąć na to, żeby te osoby miały jakąś wiedzę, jakieś wspomnienia, jakieś skojarzenia na nasz temat. Zazwyczaj odpowiedź na to pytanie jest najprostsza, ponieważ jeśli mamy na przykład ileś tam lat doświadczenia z jakimś tam językiem programowania, no to pewnie będziemy pisali, tworzyli, komunikowali właśnie o tym języku programowania, ale oczywiście tak nie musi być, bo pamiętam kilka lat temu, kiedy blockchain nagle się gdzieś mocno do mainstreamu IT przebijał, no to oczywiście były osoby, które zaczynały jak gdyby tworzyć markę osobistą w tym obszarze, nie mając wcześniej z tym żadnych doświadczeń. Teraz jest podobnie z AI, więc jak gdyby oczywiście z powodzeniem też można do tego w ten sposób podejść. Te trzy pytania są dosyć proste, tak z pozoru proste, ale często odpowiedź na nie wcale nie jest taka oczywista i żeby sobie nieco pomóc, można użyć dwóch tutaj taktyk czy dwóch sposobów. Pierwszym jest napisanie wiadomości, czy też zapytanie swojego otoczenia o to, jakie są Twoje mocne strony, w czym jesteśmy dobrzy, jak jesteśmy widziani na zewnątrz, ale to nie powinna być grupa pod tytułem mama, brat i szwagier, tylko osoby, z którymi mieliśmy jakieś doświadczenia zawodowe, które będą nam w stanie coś powiedzieć na temat tego, jak pracujemy, gdzie są właśnie te nasze mocne strony. Ja się tym narzędziem posłużyłem i muszę powiedzieć, że to daje naprawdę fajne takie lustro do przejrzenia się i do zobaczenia, w czym jesteśmy dobrzy, w jaki sposób możemy właśnie tą markę osobistą budować. Jeśli jesteśmy zbyt introwertyczni albo gdzieś się tego wstydzimy, żeby zapytać innych o opinię na nasz temat, no to możemy się posłużyć starą, dobrą analizą SWOT i spróbować znaleźć przecięcie tego, gdzie są nasze mocne strony i gdzie są szanse na rynku. Przykładowo, być może nikt nie tworzy kanału na YouTube dla zaawansowanych programistów Java i być może to właśnie jest ten obszar technologiczny, w którym będę budował swoją markę osobistą. Zanim przejdziemy do komunikowania marki osobistej, warto sobie spojrzeć na konkurencję. Konkurencję rozumianą jako inne osoby, które w tym podobnym obszarze technologicznym tworzą swoją markę. Ale po co chcemy na tę konkurencję spoglądać? Po to, żeby zobaczyć, do jakiego poziomu muszę doskoczyć, gdzie jest zawieszona ta poprzeczka, ale również po to, żeby może zidentyfikować właśnie te braki. No właśnie może się okazać, że nikt z mojej konkurencji nie pisze o jakimś węższym zagadnieniu, nikt nie tworzy na przykład treści dla osób bardziej zaawansowanych i może warto zaadresować ten brak.
Zanim zaczniemy komunikowanie marki osobistej, to musimy sobie zdać sprawę, że marka osobista musi być autentyczna, bo jeśli na przykład inaczej pokazywałbym siebie na LinkedInie, a na jakiejś tam konferencji okazałoby się, że jestem kimś zupełnie innym, no to ta moja marka osobista ległaby w gruzach. Mało tego, to co tutaj powtórzę, tworzenie marki osobistej zazwyczaj trwa lata, więc jeśli będę chciał udawać kimś, kim nie jestem, no to zwyczajnie to będzie zbyt duże obciążenie takie emocjonalne i psychiczne i po prostu temu nie podołam, więc po prostu bycie sobą jest zazwyczaj najprostszą odpowiedzią na pytanie, jak być autentycznym. Druga ważna rzecz związana z marką osobistą jest taka, że no musi być tam jakiś wyróżnik, bo zobaczcie, gdybyście powiedzmy chcieli kupić pastę do zębów, idziecie do marketu, a tam na półce 5 identycznych past do zębów, identyczne ceny, identyczne kolory, identyczny skład. No, dosyć trudno byłoby wybrać tą właściwą. Tak samo jest w przypadku marki osobistej. Marka osobista musi mieć swój jakiś wyróżnik, bo no, przypuszczam, że blogów, dajmy na to o tej Javie jest całkiem sporo, ale to, że w Twoim blogu będą jakieś Twoje specyficzne przemyślenia, Twoje doświadczenie, Twój sposób wypowiedzi, Twój humor i tak dalej, to właśnie będzie ten wyróżnik, który sprawi, że określona grupa osób, które chcą na przykład czytać o Javie, akurat będzie bardziej skłonna do przejścia na Twój blog. I marka osobista znowu tym różni się od celebryctwa, że za celebrytstwem czy za byciem celebrytą tam nic nie stoi, prawda? Natomiast mówi się o marce osobistej, że to jest taka spełniona obietnica, tam powinna stać jakaś wartość, czyli warto się zastanowić nad tym, dlaczego ktoś powinien mnie słuchać, czytać, oglądać. Jaką wartość dla siebie wyniesie z tego, że ja będę właśnie swoje treści komunikował. No i teraz dopiero, słuchajcie, przychodzi wybór sposobu, w jaki sposób będę tą markę osobistą komunikował, za pomocą jakiej metody będę o sobie, o swoich umiejętnościach, swojej wiedzy i doświadczeniu mówił. Według mnie takim najprostszym sposobem jest GitHub i open source. GitHub rozumiany dwojako. No po pierwsze jako oczywiście portfolio, tak? Jako swego rodzaju wizytówka, więc warto o to miejsce zadbać, warto uzupełnić dane, warto przypiąć te repozytoria, z których jestem dumny. No, jeśli jest taka możliwość, to oczywiście komitować regularnie. To jest ten etap, czy też ta wizytówka, którą pokazuję innym. Ale z drugiej strony mamy też projekty open source i takie udzielanie się w tych projektach, komentowanie, zgłaszanie issues, kontrybucje, wszystko to spełnia jak gdyby te założenia marki osobistej, ponieważ co to robi? Te osoby, które również, można powiedzieć, wokoło na przykład tego danego projektu open source są, które też kontrybują, one zaczną nas zauważać po pewnym czasie. Zaczniemy być bardziej widoczni jako osoby, które mają coś do powiedzenia w tym temacie, mają jakąś wiedzę, chcą w jakiś sposób podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Więc jednym słowem mówiąc, ta grupa ludzi, na której nam zależy, zacznie w nas upatrywać jakieś konkretne wartości, być może jakieś właśnie skojarzenia, jakieś emocje. Więc to jest dokładnie budowanie marki osobistej. Dlatego nie musimy od razu zaczynać od tworzenia bloga, kanału na YouTube czy podcastu. Możemy chociażby właśnie udzielać się w projektach open source i to nam pozwoli w tej mniejszej skali na przykład pojedynczego projektu na GitHubie tworzyć już markę osobistą. No oczywiście blog jest doskonałym sposobem do budowania marki osobistej w IT, natomiast warto sobie gdyby odpowiedzieć na początku na pytanie, czy chcemy pisać po angielsku czy po polsku. No oczywiście tutaj jest oczywisty trade-off. Po polsku, no to wtedy pewnie przychodzi nam to łatwiej, ale mamy mniejszą grupę docelową, natomiast pewnie łatwiej jest z kolei wypłynąć, łatwiej się wyróżnić w przypadku
tworzenia po angielsku, można powiedzieć, że odwrotność tych założeń. Warto natomiast nie mieszać tych dwóch języków, ponieważ jeśli się zdarzy, że ściągniemy jakimś wpisem większy ruch do siebie, no to dla osób anglojęzycznych, jeśli wejdą na naszą główną stronę bloga, zauważą tam mnogość wpisu po polsku, no pewnie będzie oznaczało to, że to będzie ich pierwsza i ostatnia przygoda z naszym blogiem, więc warto gdyby tych dwóch języków nie mieszać. O czym musimy jeszcze pamiętać? Promujmy swoją treść. Jeśli napisaliśmy już jakiś wpis, podzieliliśmy się swoją wiedzą i spostrzeżeniami, no to niech to służy komuś. Nie bójmy się mówienia o tym, że stworzyliśmy taki wpis, no i przynajmniej na tych naszych kanałach social mediowych o tym wspomnijmy. Istnieje też mnóstwo newsletterów, do których można zgłaszać te swoje wpisy, które później to dystrybuują jako artykuły na przykład warte przeczytania i to jest możliwość dotarcia do szerokiego grona. No oczywiście sposobów na promowanie treści jest tutaj bardzo dużo, natomiast nie zapominajmy o tym etapie. Wiele osób, które rozpoczyna bloga, które są już jakoś tam doświadczone, mają wiele doświadczeń, no spotyka się z syndromem oszusta, czyli wydaje im się, że ich wiedza, ich doświadczenia są na tyle oczywiste i powszechne, że właściwie nie o czym tu pisać, o czym tu tworzyć te treści. Oczywiście nic bardziej mylnego, bo te wszystkie doświadczenia i ta cała wiedza jest bardzo wartościowa, więc warto na początku zacząć od takich małych, prostych tematów, które już są być może i ograne, ale pozwolą nam się bardziej gdyby tutaj znaleźć i wprawić właśnie w pisaniu artykułów na bloga. LinkedIn, ponownie tutaj jak gdyby mamy dwie możliwości. Po pierwsze nasze wirtualne CV, czyli wypełnijmy ten profil, podepnijmy rekomendacje, tam też możemy pisać różnego typu artykuły, treści, które możemy przypinać do naszego profilu, więc zadbajmy o tą wizytówkę, ale z drugiej strony, tak samo jak w projektach open source, pamiętajmy, że LinkedIn to sieć społecznościowa. I pamiętacie, na początku mówiłem, że inni ludzie są potrzebni do zbudowania marki osobistej. LinkedIn daje nam możliwość poszerzania tej sieci, więc nie zapomnijmy o tym aspekcie, zapraszajmy inne osoby, do których chcielibyśmy trafiać tym naszym przekazem, akceptujmy zaproszenia od nich, ale też, co zalecam na początek, udzielajmy się w komentarzach pod wpisami osób o większych zasięgach. I co to nam daje? Po pierwsze, tak samo jak w przypadku projektów open source, po pewnym czasie pojawimy się na radarze autora tych wpisów. Pojawimy się też w świadomości tych osób, które komentują regularnie te wpisy. Znowu jako osoba, która ma coś do powiedzenia, która w ogóle istnieje, ma określone imię i nazwisko i chciałaby coś tutaj powiedzieć. Zaczniemy powoli budować swoją markę osobistą. A mało tego, ten nasz komentarz pod wpisem do bardziej zasięgowej osoby, no pewnie trafi do znacznie większej ilości osób, czy też przeczyta ten komentarz znacznie większa ilość osób, niż gdybyśmy po prostu publikowali coś na swoim profilu, więc warto ten fakt wykorzystać. Social media są takim oczywistym wyborem, jeśli chodzi o komunikowanie marki osobistej, po prostu najbardziej przystępnym. Istnieje mnóstwo różnych możliwości, kanałów, sposobów, natomiast wybierając ten kanał social media dla siebie, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wybierzmy ten, na którym potencjalnie może się znaleźć ta grupa osób, do której chcielibyśmy trafić. W przypadku programistów może to być platforma X, mogą to być Discordy, w przypadku, dajmy na to, rekruterów, to może być LinkedIn, więc dobierzmy gdyby ten kanał w ten sposób, że tam potencjalnie znajdują się osoby, do których chcemy trafić. Wybierzmy też kanał, w którym tworzenie treści przychodzi nam, powiedzmy, relatywnie łatwo. Bo jeśli, dajmy na to, nie czuję się na TikToku, a wybrałem sobie właśnie ten sposób, to zmuszanie się przez dłuższy czas do tworzenia tam treści zwyczajnie nie wypali. To się po prostu nie uda. Tutaj wrócę znowu do powiedzenia tego, że praca nad marką osobistą to jest zdecydowanie praca na dłuższy czas. Bycie prelegentem jest doskonałą według mnie formą do budowania marki osobistej, ale trzeba tutaj pamiętać, żeby zaczynać powoli. Zaczynać na przykład w swojej firmie, w swoim projekcie.
robiąc w takim bardzo bezpiecznym środowisku pewne krótkie nawet prelekcje, wystąpienia po to, żeby sobie ćwiczyć i oswajać się nieco, można powiedzieć, z tą sceną. W momencie, kiedy się już nabierze jakieś umiejętności i poczuje się bardziej pewnie, możemy skorzystać z lokalnych meetupów, z takich wydarzeń online'owych, ćwicząc dalej jak gdyby te umiejętności. Tego typu wydarzenia, no można powiedzieć, że wybaczają więcej i dopiero w następnym kroku, w następnym etapie spróbować takich ogólnokrajowych konferencji. Na początku wydawało mi się, że zgłoszenie się do takiej konferencji i bycie zaakceptowanym graniczy z cudem, ale okazuje się, i to powie Wam każdy organizator tego typu wydarzeń, że brakuje chętnych, brakuje nowych osób, które chciałyby wystąpić, więc zazwyczaj organizatorzy są bardzo przychylni i pomocni w tym, żeby właśnie swoich sił spróbować. Trzeba jednak pamiętać, że wybór tej ścieżki oznacza oczywiście nie tylko jednorazowe wystąpienie, tylko trzeba znów to regularnie powtarzać. Inne sposoby to artykuły i książki. No z racji na to, że zajmują one po prostu więcej czasu, stworzenie treści za pomocą tych metod zajmuje więcej czasu, to zazwyczaj są to pewne działania towarzyszące, które wspierają tworzenie marki osobistej, którą można powiedzieć częściej realizujemy na przykład na social mediach. YouTube i podcast to według mnie sposoby tworzenia marki, czy też pracy nad marką osobistą, które jeszcze mają bardzo dużo potencjału, zwłaszcza w Polsce. Nadal brakuje kanałów na YouTube, nadal brakuje podcastów, które adresują jakieś węższe aspekty technologiczne, więc to jest pewnie fajny sposób do tego, żeby się wyróżnić, żeby spróbować czegoś, co nie ma jeszcze dużej konkurencji. Ok. Brzeg wody. Temat marki osobistej na etacie jest, można powiedzieć, takim tematem troszkę kontrowersyjnym i zdaję sobie sprawę, że nie każdy pracodawca patrzy przychylnym okiem na to, że pracownicy budują markę osobistą, ale znam na szczęście coraz więcej firm, które są świadome tego, że marka osobista specjalistów IT pracujących w tej firmie wnosi po prostu dodatkową wartość i inwestują i pomagają wręcz w rozbudowywanie marek osobistych zatrudnionych przez siebie osób. Na początku warto porozmawiać szczerze ze swoim przełożonym, kierownikiem, menadżerem o swoich planach. Zazwyczaj pozwala to nieco oswoić taką wstępną niechęć i pozwala bardzo często też uzyskać realne wsparcie. Praca nad marką osobistą wymaga robienia też rzeczy, które no niekoniecznie są rewolucyjne albo bardzo rozwojowe, jak na przykład tworzenie chociażby grafik. Jeśli okaże się, że firma jest nam w stanie pomóc z tym etapem, no to jesteśmy już o tyle do przodu. Ze względu, czy też z punktu widzenia pracodawcy, tworzenie marek osobistych ze strony pracowników no jest obarczone pewnym ryzykiem. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby nie dzielić się chociażby kodem wyprodukowanym w ciągu dnia, żeby nie dzielić się patentami, nie dzielić się jakimiś danymi klientów, które nie powinny gdzieś się pojawić. Więc ustalenie tych wstępne ustalenie zasad jest bardzo potrzebne na początku. Marka osobista może istnieć tylko w obszarze firmy. To ta grupa docelowa, o której mówiłem na początku, to może być na przykład nasza grupa projektowa, czy też nasz zespół wewnątrz firmy. I wówczas realizowanie, czy też rozbudowywanie tej marki oczywiście też nam pomoże w rozszerzaniu, rozwijaniu swojej kariery. Ta marka osobista wcale nie musi być publiczna, nie musi być widoczna w internecie, może istnieć w takim zakresie jak nasza firma. Z budowaniem marki osobistej jest tak jak z inwestowaniem na rynkach kapitałowych. Im wcześniej się to zacznie, tym szybciej przyjdą efekty i tym większy będzie kapitał, tym większa będzie moc tej marki osobistej z czasem. Uważam, że na obecnym rynku pracy IT, który zwłaszcza nie jest no, tutaj super, można powiedzieć, łatwy dla juniorów,
wszelkie działania związane z marką osobistą są doskonałym wyróżnikiem pozwalającym się odróżnić. Mówiłem o tym, że właśnie pozwala to udowodnić, że mamy już jakieś kompetencje twarde, ale też właśnie te coraz bardziej cenione umiejętności miękkie, więc warto w ten temat się zaangażować, ponieważ on po prostu z biegiem czasu będzie coraz pewnie istotniejszy. Tak samo jak w przypadku osób doświadczonych, które muszą się mierzyć z syndromem oszusta, osoby początkujące zazwyczaj mają podobną rzecz z efektem Dunninga-Krugera, gdzie ten początkowy etap zdobywania wiedzy pozwala im się czuć w ten sposób, że już tak naprawdę mają tą technologię opanowaną i wiedzą już wszystko. I to jest taki oczywiście wstępny etap, gdzie przeceniamy te swoje możliwości, więc jeśli będziemy się chcieli dzielić wiedzą jako junior, to warto o tym pamiętać, że jeszcze pewnie sporo nauki przed nami. I wielu juniorów zastanawia się nad tym, co właściwie mają komunikować, albo o czym oni właściwie mają tego przysłowiowego bloga pisać. No i są tutaj dwa aspekty. Po pierwsze, my nie musimy odkrywać koła na nowo. My możemy pisać o tym, jak wygląda nasz proces nauki, czego się dowiedzieliśmy, jakie mamy spostrzeżenia, nawet w postaci krótkich wpisów, czyli dokumentować swój proces nauki. A po drugie, bardzo często tłumaczenie osób, które są na początku, dla innych osób, które są jeszcze krok do tyłu, jest bardziej przystępne niż takie wykładanie niejako z ambony przez doświadczone osoby z 10-letnim stażem, więc jak gdyby wykorzystajmy też tą szansę. Niezależnie od tego, jaki sobie wybierzemy ten sposób komunikacji, ten kanał, to pamiętajmy o tym, żeby się na początku skupić na jednym, ponieważ zwyczajnie wymaga to czasu, wymaga to pracy. Dopiero wtedy, kiedy poczujemy się w miarę swobodni, kiedy będziemy mieli już jakieś efekty w jednym kanale komunikacji, to spróbujmy wykorzystać drugi. Natomiast naprawdę niezależnie jaki to będzie sposób komunikacji, niezależnie jaka to będzie metoda, to pamiętajmy o tym, że konsekwencja jest tutaj pewnie najistotniejsza, bo po prostu budowanie marki to jest maraton, potrzeba na to niekiedy lat. Jeśli tej konsekwencji zabraknie, no to po prostu nasza marka osobista nie będzie w stanie wypłynąć, nie będziemy w stanie jej zbudować. Takie najczęstsze błędy, które gdzieś widzę związane z tworzeniem marki osobistej przez osoby pracujące w IT, to brak autentyczności, czyli takie udawanie po prostu kogoś, kim się nie jest. Tak jak już mówiłem, zwyczajnie na dłuższą metę nie da się cały czas udawać, będzie to zbyt duże obciążenie. Tak zwana słaba komunikacja, czyli mamy pewną wenę, nagle czujemy motywację, tworzymy 3-4 wpisy na bloga, a później przez pół roku nie powstaje tam zupełnie nic. I ja sam tego doświadczyłem. Kiedy rozpocząłem tworzenie swojego podcastu, to właśnie robiłem to w taki trochę szarpany sposób. Kiedy miałem czas, ochotę, jakieś natchnienie, to wtedy tworzyłem odcinek, a na przykład zdarzały się miesiące, gdzie się nic nie pojawiało. W momencie, kiedy chyba po pół roku, albo przynajmniej po takim okresie kilkumiesięcznym przeszedłem na regularne działania związane z tworzeniem podcastu, regularną publikację, dopiero wtedy zauważyłem, że ten wzrost słuchalności jest znaczący i dopiero wtedy, mam wrażenie, zaczęło to mieć jakikolwiek sens. Właśnie, nie kopiujmy też tak 1 do 1 innych osób, ponieważ po pierwsze potrzebujemy jakiegoś wyróżnika, potrzebujemy czegoś, co spowoduje, że będziemy rozpoznawalni jako właśnie ta unikalna osoba, a po drugie, no wiecie, zwykło się mówić, że jeśli się kogoś kopiuje, to można być co najwyżej tak dobrym jak ta osoba, nigdy lepszym. Brzmi może trochę tanio, ale faktycznie coś w tym jest. Następny błąd, który widzę, to coraz więcej osób zaczyna się dzielić swoją wiedzą w postaci płatnych kursów, webinarów, newsletterów i tak dalej. I to oczywiście świetnie, jak najbardziej, natomiast często te osoby równolegle z procesem tworzenia, dajmy na to, tego kursu online zaczynają pracę nad swoją marką osobistą. I tutaj oczywiście to się nie może udać z bardzo prostego powodu. Czas potrzebny na stworzenie marki osobistej jest zazwyczaj dużo większy niż stworzenie materiału do kursu, więc jeśli obierzemy tą drogę, to właśnie pamiętajmy o tej perspektywie.
Zebrałem tutaj kilka nazwisk, które według mnie w polskim IT dobrze budują swoją markę osobistą. Warto sobie na nie spojrzeć, warto się zainspirować, warto być może podpatrzeć pewne działania, ponieważ na pewno to są takie osoby, które po pierwsze są konsekwentne w tym, co robią, poza tym czują się, są autentyczne i znalazły takie swoje, można powiedzieć, miejsce, swój sposób na komunikowanie. Z racji na to, że ja bardzo wiele różnych korzyści poczułem i odniosłem właśnie z budowania marki osobistej i z bycia tą marką osobistą w IT, to postawiłem sobie, tak jak już wspominałem na początku, taką misję, aby uświadomić coraz więcej osób, przynajmniej w tej tutaj naszej polskiej branży IT, że no marka osobista jest narzędziem, które przynajmniej warto rozważyć. I jako efekt tej mojej pracy pojawiła się książka, która oczywiście rozwija to, o czym dzisiaj powiedziałem. Książka Marka osobista w branży IT. Tutaj zachęcam, jeśli będziecie chcieli i potrzebowali, żeby nad swoją marką osobistą popracować, żeby właśnie do tej książki sobie spojrzeć. Natomiast to, co myślę sobie tutaj odróżnia tę książkę od innych, jest to, że poprosiłem 20 parę osób z polskiego IT o takie krótkie wypowiedzi, o podzielenie się ich doświadczeniami w różnych aspektach związanych z budową marki osobistej. Właśnie ich wypowiedzi też między innymi w tej książce się znajdują, więc ta książka to jest nie tylko moje spojrzenie na markę osobistą w IT, ale właśnie te inne osoby, które też już na tym polu mają sporo sukcesów. Świetnie, słuchajcie, to tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na temat marki osobistej, na temat tego, czym ona jest, w jaki sposób z głową podejść do jej budowania, na jakich zakrętach nie wypaść i kogo można naśladować. Więc tak jak wspominałem na początku, jestem tutaj dla Was i bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania. Dzięki bardzo, Krzyśku. No ja ze swojej strony też bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żeby wykorzystać to, że Krzysiek jest tutaj jeszcze z nami i zadać mu pytanie i usłyszeć od razu odpowiedź. Ja sobie jeszcze trochę pozwolę nawiązać do tego, co wcześniej mówiłeś właśnie o budowaniu marki osobistej w IT i zwrócić się do naszych oglądających, że jeżeli komuś z Was zależałoby na tym, żeby właśnie budować taką markę osobistą, zachęcamy do tego, żeby do nas się odezwać i może Wy poprowadzicie następny Talk for Devs. Także jeżeli macie jakiś ciekawy temat, chcielibyście się czymś pochwalić, zachęcamy do kontaktu, czy to na marketing@jlabs.pl albo przez nasze social media. Także gorąco zachęcamy. Dokładnie, warto trenować właśnie te swoje kompetencje wystąpień publicznych w ten sposób, ponieważ to jest takie w miarę bezpieczne środowisko, które dużo wybacza, więc dużo łatwiej wtedy przyjdzie występowanie na większych konferencjach, dużo łatwiej przyjdzie prezentowanie swoich rzeczy w projektach, w firmach, w zespołach, w których jesteście, więc też jak najbardziej zachęcam. I mamy pierwsze pytania. Super, dobrze. Pierwsze pytanie. Czy myślisz, że płatny newsletter, płatne treści to dobry sposób na monetyzację marki osobistej? Myślę, że jak najbardziej mam wrażenie od przynajmniej 2 lat taki rosnący trend, jeśli chodzi o newslettery. Są osoby, na przykład Bogusz Pękalski, które dużo mówią, uczą w tym temacie, jak do tego podejść z głową. Natomiast no, tutaj dobrze jak gdyby umieściłeś w tym pytaniu kolejność, czyli trzeba najpierw tą markę osobistą mieć wypracowaną, żeby to mogło się udać, żeby jakiekolwiek pieniądze z tego się pojawiły. Myślę sobie, że newsletter bezpłatny może być metodą na tworzenie marki osobistej, ale już płatne treści muszą być poprzedzone właśnie zbudowaną marką osobistą. Okej, mamy tutaj następną rzecz. Odnośnie LinkedIn, to czy warto zapraszać przede wszystkim osoby z HR, czy może osoby ogólnie z branży lub jakieś trochę znane spoza branży? Okej, to znowu tutaj zależy od tego, jak sobie zdefiniujesz tą grupę, do której chciałbyś trafić. Jeśli zależy Ci na znalezieniu nowej pracy, na poszerzeniu właśnie tych możliwości zawodowych, no to pewnie osoby z HR, rekruterzy, to jest
ta grupa, do której chciałbyś trafiać. Jeśli zależy Ci na budowaniu marki osobistej związanej z językiem programowania, technologią, jakkolwiek, no to wtedy pewnie inne osoby, które również się w tym zakresie technologicznym obracają, powinny się znaleźć na Twoim radarze. Więc to zależy właśnie od tej odpowiedzi na pytanie, kto powinien o Tobie wiedzieć, ale myślę sobie, że taki zdrowy balans, zdrowe wypośrodkowanie, złoty środek jest pewnie najlepszym sposobem na początek. Okej, a czy macie może jakieś metryki, co lepiej się konwertuje, materiał wideo, wpis na blogu? No tutaj najlepszą odpowiedzią pewnie będzie to zależy. Myślę sobie, że forma czy też kanał jest naprawdę wtórny. To powinno być raczej w ten sposób, że wybierasz właśnie tak jak mówiłem, tą metodę, która po pierwsze pozwoli Ci dotrzeć do tej grupy, na której Ci zależy, a po drugie tworzenie treści w tym kanale przychodzi Ci w miarę łatwo. Ja kiedy zaczynałem, spróbowałem oczywiście też od bloga standardowo, ale okazało się, że dla mnie nie do końca to działa, ponieważ blog wydawał mi się taki trochę anonimowy. Później przerzuciłem się na kanał na YouTube, ale tutaj okazało się, że wymaga to dużo pracy, którego wówczas nie byłem w stanie znaleźć. I tak po środku trafiłem na podcasty, których zresztą namiętnie wówczas słuchałem. Myślę sobie, że to raczej w tą stronę powinno iść, czyli znajdź ten sposób, którym przychodzi Ci tworzenie treści relatywnie łatwo. Pewnie są materiały wideo, które konwertują dużo lepiej niż jakieś tam blogi, ale pewnie też są blogi, które ściągają dużo więcej niż jakieś kanały na YouTube, więc to raczej jest według mnie drugorzędne pytanie. Okej, mamy kolejne pytanie. Czy prowadzenie bloga nie straciło na wartości w czasach AI? Może to tylko moje błędne przekonanie, ale mam wrażenie, że wiele osób od razu pomyśli, że treści kreuje AI. Wiesz, w branży IT nie wiem, czy to do końca jest takie duże zagrożenie. Jeśli chciałbyś pisać ogólne wpisy, no nie wiem, na przykład o zasadach Solid, dajmy na to, no to pewnie można to z powodzeniem jakoś tam wspomóc AI, ale jeśli będziesz chciał się dzielić swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami, no to są rzeczy unikalne dla Ciebie, które przez żaden AI nie będzie wygenerowane. Z pewnością będziemy się albo już, albo za chwilę mierzyć z zalewem tych treści generowanych przez AI, ale wtedy właśnie ta wartość marki osobistej będzie jeszcze większa, bo ten człowiek, który ma unikalną perspektywę, unikalne doświadczenia, będzie tym czymś, co będzie bardziej poszukiwane w zalewie właśnie tych płytkich i ogólnych treści generowanych przez AI. Okej, mamy następne pytanie. Jakie masz wskazówki dla ludzi zaczynających w branży gamingowej, ale od strony organizacyjnej, organizacje ligi amatorskiej, na co zwrócić uwagę? Nie sądzę, żeby miał jakieś specyficzne akurat dla tej branży wskazówki. Myślę, że to, czym ten przepis, o którym tutaj mówiłem, który też jest dużo szerzej opisany w książce, jest dosyć uniwersalny, niezależnie od tego, jaką specjalizację IT sobie wybierzemy. To, na co bym pewnie tylko zwrócił uwagę w tym przypadku, to jaki sposób, czy też jaki kanał przekazu chcesz wybrać. Czy na przykład LinkedIn, dajmy na to, teraz oczywiście strzelam, jest tym odpowiednim sposobem, czy może bardziej rozrywkowe, dajmy na to, kanały jak TikTok, tak? Także tylko na tym bym się skupił, żeby zobaczyć, gdzie jest ta grupa, do której chcesz dotrzeć. I to było nasze ostatnie pytanie, które się pojawiło na czacie. Krzyśku, pewnie nie wiesz, ale jak udostępniłeś jeden z swoich pierwszych slajdów, zadałeś tam pytanie, czy budujesz markę osobistą. My pozwoliliśmy sobie zadać to pytanie na czacie, zrobić ankietę i mogę się podzielić z Tobą odpowiedziami. 24% osób odpowiedziało, że nie wie, 30% odpowiedziało, że nie i 46% oglądających odpowiedziało, że tak. To cieszę się bardzo i trzymam kciuki za te osoby, które już coś robią. Myślę sobie, że te osoby, które dzisiaj były tutaj z nami, przynajmniej są jakoś zaciekawione tym tematem, więc tutaj jak gdyby też polecam rozszerzać tą swoją ciekawość, spróbować dowiedzieć się więcej. Być może faktycznie uznacie, że to jest coś dla Was.
To co, myślę, że będziemy przechodzić w takim razie do końca, więcej pytań już nie widzę na czacie. Ja ze swojego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim uczestnikom za udział w naszym webinarze. Wasze zaangażowanie i cenne pytania sprawiły, że ta sesja była naprawdę bardzo wartościowa. I Tobie, Krzyśku, a zanim jeszcze Tobie podziękuję, to jeszcze może wciśniemy jedno pytanie. Jak najbardziej. Dobrze, w sumie z ciekawości, jak mogłyby wyglądać rolki, TikToki w kontekście marki osobistej w IT, bo osobiście tego nie widzę. Polecam zerknąć sobie na Instagrama. Jest tam naprawdę sporo ludzi z polskiego IT, które dzielą się merytoryczną wiedzą związaną z różnych branż czy aspektów IT, od data science po QA, programowanie i tak dalej. I jak najbardziej da się to w ten sposób zrobić. Trzeba mieć oczywiście na to jakiś tam swój sposób. Z nami kojarzę też przynajmniej kilka osób na TikToku, programistów, którzy głównie dla juniorów gdzieś tam te swoje treści tworzą, które pokazują, jak wygląda na co dzień praca w branży i jak najbardziej się da. Trzeba mieć tylko sposób, a ten kanał no jest jak gdyby wtórny i tutaj jak gdyby nie chodzi tylko o wybór kanału, ale głównie właśnie na pomysł, na przekaz, więc odsyłam Cię do, że tak powiem, polskiego Instagrama IT. Ewentualnie mogę wskazać jakieś konkretne konta, jeśli się do mnie gdzieś tam odezwiesz, na przykład na LinkedInie czy jakimkolwiek innym sposobem. Dobra, i to już na pewno było chyba ostatnie pytanie. Także jeszcze raz ja bardzo wszystkim dziękuję, wszystkim naszym oglądającym za udział w naszym webinarze i Tobie, Krzyśku, również za bardzo ciekawe wystąpienie. Słuchało się to naprawdę z wielką przyjemnością. No i mam nadzieję, że jeszcze raz nas tutaj w Talk for Devs odwiedzisz. Cieszę się bardzo. Też dziękuję za umożliwienie właśnie wystąpienia z tym tematem. Dziękuję Bartku za wsparcie. No i jak najbardziej, jeśli ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytania związane z tym tematem, to też zapraszam już do kontaktu osobistego ze mną. Z chęcią ten temat pociągnę i pomogę, odpowiem. Dzięki bardzo i widzimy się z pozostałymi oglądającymi na następnym Talk for Devs. Do zobaczenia.